sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Sycylia. Naszym zdaniem wyspa niezwykła. To największa wyspa na Morzu Śródziemnym, owiana starożytnymi mitami i uwikłana we wciąż żywe historie mafijne. Tajemnicze legendy i symbole odnoszące się do starożytności pojawiają się właściwie na każdym kroku. I tak na przykład głowa Maura, sycylijska doniczka z intrygującą historią w tle. Podobno, dawno temu, podczas dominacji arabskiej na Sycylii w Palermo, żyła dziewczyna o wyjątkowej urodzie, w której zakochał się Maur. Arab wyznał jej miłość i spędził z nią kilka dni. Niestety okazało się, że Maur miał żonę i chciał wracać do domu. Dziewczyna, za złamane serce, odcięła mu głowę i zrobiła z niej doniczkę, w której posadziła bazylię. Do dzisiaj Sycylijki sadzą kwiaty w ceramicznych doniczkach w kształcie głowy Maura i urodziwej palermitanki ku przestrodze ewentualnej niewierności. Kolejnym sycylijskim symbolem jest Triskelion, który widnieje na fladze Sycylii. Co oznacza głowa kobiety z 3 zgiętymi nogami wokół niej? Przede wszystkim nawiązuje do kształtu wyspy, która jest właśnie trójkątna. Postać w środku to meduza. Symbol ten występował już w starożytności i miał chronić Sycylijczyków przed złem. Był bowiem talizmanem przynoszącym szczęście. Kult świętych na Sycylii jest ważny i każde miasto ma swojego patrona, którego czci. I nie chodzi tutaj o głęboką wiarę Sycylijczyków, ale wynika to z miłości do rodzinnych tradycji i chęci podtrzymania zwyczajów. Na przykład w Palermo czczona jest święta Rosalia, która jest patronką chroniącą od zarazy i chorób. W Katanii zaś czczona jest święta Agata, patronka męczenników, chroni przed klęskami żywiołowymi. Legenda głosi, że święta Agata poniosła śmierć za wiarę. Według legendy święta Agata urodziła się w Katanii. Odznaczała się niezwykłą urodą. Niestety piękno sprowadziło na nią zagładę. Rzymski namiestnik Quinctian starał się o jej rękę, ale ona przyjęła śluby dziewictwa. Odrzucony zalotnik postanowił się zemścić, skłaniając do porzucenia wiary okrutnymi torturami. Ostatecznie polecił rzucenie jej na rozżarzone węgle. Kiedy Agata płonęła, zatrzęsła się ziemia i obudziła się Etna. Święta Agata Sycylijska stała się patronką miasta. Lejące się strumienie lawy omijały ówczesny gród. Do dzisiaj Etna jest największym czynnym wulkanem w Europie. Sycylia jest częścią Włoch, ale przeszła wcześniej burzliwą drogę do autonomii, którą otrzymała dopiero w 1947 roku. Władza była przekazywana przez długie lata, zaczynając jako grecka kolonia poprzez rzymską prowincję, podbita była przez Arabów, władana przez Normanów, Habsburgów, Bourbonów, a po II wojnie światowej była pod wpływem mafii, której wpływy osłabły dopiero około 1998 roku. Mafia jest częścią włoskiej historii. Od wielu lat powstają na jej temat filmy, książki, organizowane są wycieczki do miast, gdzie kręcono film Ojciec Chrzestny, na której też oczywiście byliśmy. Niewątpliwie fenomen mafii z jej legendami i mitami dodaje wyspie pikanterii, ale dla Włochów jest raczej traktowana jako wstydliwa sprawa, która kładzie się cieniem na pięknej wyspie. Una mattina mi sono svegliato. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato il vaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao.
Zapraszamy na film. Anna i Zbysław. Etna to czynny stratowulkan na wschodnim wybrzeżu Sycylii. Zajmuje on powierzchnię co najmniej 1250 km². Aktualna wysokość to 3357 metrów nad poziomem morza. Wulkan zaczął powstawać około 500 000 lat temu. Jak mówią sami mieszkańcy Sycylii, ich życie od wieków toczy się w cieniu potężnej i groźnej Etny. Wulkan przez lata trwał w uśpieniu, z krótkimi epizodami aktywności, jednak jego przebudzenie zaczęło być od lutego bieżącego roku coraz bardziej intensywne. Z krateru zaczęły wydobywać się fontanny lawy i kłęby dymu. Erupcji Etny towarzyszą wstrząsy i potężne huki, a pobliskie miasta cierpią z powodu opadających setek ton pyłu. Etna w tym roku wybuchła kilkadziesiąt razy. Do ostatniego wybuchu doszło 30 sierpnia. Z wnętrza wulkanu wystrzeliła fontanna lawy, a nad kraterem unosiły się gęste chmury dymu. Aktywność włoskiego wulkanu została uchwycona na zdjęciu uzyskanym z satelity Sentinel-2. Wybuch był wyjątkowo mocny i stosunkowo długotrwały. W fazie szczytowej erupcji słup popiołu i dymu unosił się ponad 10 km wysokości i dryfował we wschodnim kierunku, przysypując pobliskie miejscowości popiołem i kamieniami. Wybuchowi towarzyszyły potężne wyrzuty lawy, która następnie zaczęła spływać po wschodnim zboczu góry. Mieszkańcy okolicznych miast zamiatali popiół i kamienie ze swoich balkonów i tarasów, z dróg i chodników. Wulkan wciąż pozostaje wysoce aktywny, a mniejsze i bardziej intensywne wybuchy zaczynają niepokoić mieszkańców Sycylii. Ognista lawa rozświetla nocne niebo odcieniami pomarańczy i czerwieni. Podczas naszego wakacyjnego pobytu widzieliśmy, jak z głównego krateru wydobywały się opary, a wieczorami w czasie erupcji Etna wyrzucała wulkaniczny ogień. Wulkanolodzy pracujący w obserwatorium Etny prowadzonym przez Narodowy Instytut Geofizyki i Wulkanologii publicznie przekazali informację, że nie wiadomo, jak długo potrwa ten szczególny moment aktywności wulkanu. W sytuacji, kiedy Etna wybucha, oczy europejskich wulkanologów skupiają się na tym obszarze, bowiem jest to najbardziej aktywny wulkan w Europie, a także największy na kontynencie. Corleone to miejscowość na Sycylii słynna na cały świat, choć niestety przede wszystkim poprzez skojarzenie z działającą na Sycylii mafią. To miejsce narodzin i działalności słynnych bossów mafijnych.
a także nazwisko fikcyjnej rodziny gangsterów z kultowej trylogii filmowej Ojciec Chrzestny. Miasteczko, w którym kręcono sycylijskie wątki filmu, to Savoca, gdzie znajduje się bar Vitelli. Miejsce, w którym Michael Corleone prosi ojca Apolonii o zgodę na ubieganie się o rękę córki. W barze aktualnie urządzono mini muzeum. Można zobaczyć tam rekwizyty z filmu, a także sporo zdjęć głównych bohaterów. W Savoca nakręcono też scenę ślubu Michaela z Apolonią. Ceremonia miała miejsce w kościele San Niccolò, który znajduje się niedaleko baru Vitelli. Swoje 5 minut miało też miasteczko Forza d'Agro, w którym nakręcono kilka ujęć ulicznych. Mafia sycylijska to temat skomplikowany. Tak mówią sami Sycylijczycy i nie można go lekceważyć. Przemoc używana przez mafię przyjmuje postać zastraszania, a morderstwo jest ostatecznym środkiem. Jak w przypadku śledczego Falcone, którego mafia zamordowała w 1992 roku. Głównym celem gangów mafijnych są przede wszystkim kontrola i władza, które zapewniają zyski. Mafia nie dąży do obalenia aparatu władzy państwa. Zależy im przede wszystkim na podporządkowaniu instytucji ich własnym celom. Aktualnie mafię należy rozumieć jako sieć biznesowych, rodzinnych powiązań interesów, która obejmuje poszczególne regiony. Łączy ludzi o różnym statusie społecznym, od kryminalistów poprzez biznesmenów, polityków, sędziów, księży do różnego typu specjalistów. Taormina. Miasto zostało założone przez kolonistów pochodzących z Naxos. Z okresu starożytnego zachowały się liczne zabytki,
Ale najważniejszym jest grecki teatr, który został wykuty w skale, przebudowany przez Rzymian i dostosowany do walk gladiatorów. Teatr, pomimo trzęsień ziemi, zachował się w dobrym stanie. Największe zniszczenia miały miejsce w X wieku przez Arabów, ale i tak jego pozostałości są imponujące. Akustyka zaś jest równie doskonała jak niegdyś. Obecnie w teatrze odbywają się liczne koncerty muzyki klasycznej. Panorama z widowni teatru stanowi piękną naturalną scenerię i zalicza się do najpiękniejszych w Europie. Nie można się zdecydować, w którą stronę patrzeć. Czy na morze, na wyspy za nim, czy na pobliskie miasteczka, czy na oddaloną Etnę. Taormina nazywana jest perłą Europy. Zachwyca tu wszystko. Niewątpliwie atrakcją miasta jest to, że leży na zboczach góry, a jego zabudowa opada malowniczo wprost do niewielkiej zatoki. Deptak, zamknięty dla ruchu, obfituje w małe sklepiki, kawiarenki, kamienice ozdobione są tabliczkami słynnych osób mieszkających na Sycylii. W centralnej części miasta jest plac z wieżą zegarową i kościołem San Agustino, tworząc jeden z najbardziej malowniczych punktów miasteczka, a z tarasu rozciąga się piękna panorama wybrzeża. Tutaj też miejscowy malarz ołówkiem narysował mi portret. O Taorminie pisał też nasz rodak Adam Asnyk. Na uciętych skał marmurze, ponad modrych mórz zwierciadłem, Taormina błyszczy w górze, jak jaskółczych gniazd gromada. Szczepiona do urwiska, tarasami w przepaść spada, białe domki w błękit ciska. Syrakuzy to historyczne, pełne zabytków miasto. Najstarsze mają 2,5 tysiąca lat. Miejsce narodzin Archimedesa. Na placu Archimedesa stoi fontanna Artemidy, obrazująca mitologiczną scenę, w której bogini łowów Artemida zmienia nimfę Arteuzę w rzekę, by uwolnić ją od natarczywego Alfeo. Ciekawostką jest, że źródło to posiada słodką wodę, mimo że znajduje się przy samym morzu. Ozdobą zaś placu katedralnego w Syrakuzach jest katedra Narodzenia Najświętszej Marii Panny. Santa Maria del Pilero to rzymskokatolicki kościół zlokalizowany w historycznym centrum miasta. Powstał w VII wieku w efekcie przekształcenia starożytnej świątyni Ateny z V wieku przed naszą erą, z której pozostałości zachowały się do czasów obecnych w budynku katedry. W Syrakuzach znajduje się park archeologiczny, w którym znajdują się starożytne budowle, m.in. starożytne ruiny greckiego teatru z V wieku przed naszą erą. Teatr posiada 67 rzędów stopni wykutych w skale z dużych kwadratowych bloków. Dzisiaj organizowane są tutaj coroczne koncerty i inscenizacje tragedii antycznych. Na tyłach teatru
zachowały się wapienne groty i mały wodospad. Niedaleko teatru znajdują się rajskie kamieniołomy. To gaj z drzewami pomarańczowymi, cytryn i fikusów. Pośród drzew znajdują się groty i jaskinie. Tak zwane ucho Dionizjusza. To wysoka na 23 metry szczelina skalna o wyjątkowej akustyce, dzięki której dźwięk wzmacniany jest 16-krotnie. Według legendy pozwalała Dionizjuszowi I słuchać jęków i rozmów więźniów złapanych w czasie walk. Warto też zajrzeć do rzymskiego amfiteatru. To trzecia co do wielkości po Rzymie i Weronie arena na świecie. Obiekt został wykuty w skale. Odbywały się tu walki gladiatorów ze zwierzętami. Co zwiedzić w Noto? Wszystkie drogi prowadzą do katedry w Noto. Niezależnie z której strony miasta się znajdujemy, zawsze wyjdziemy na centralny plac z wybudowaną na wzgórzu katedrą, która utrzymywana jest w barokowym stylu. Na portalu znajduje się herb miasta. Dodatkowa atrakcja to 6 rzeźb Igora Mitoraja wystawionych na schodach katedry. Agrigento, Dolina Świątyń, jest historyczną perłą Sycylii. Na niewielkim wzgórzu znajduje się największy obszar archeologiczny na całej Sycylii oraz jeden z najważniejszych na świecie, ponieważ dobrze zachowane świątynie greckie pochodzą z V wieku przed naszą erą, a rzymskie grobowce z II wieku przed naszą erą. Najbardziej znana to świątynia Konkordii, najlepiej zachowana ze wszystkich świątyń greckich na świecie. Konkordia jest praktycznie niezniszczona. Ten stan rzeczy prawdopodobnie jest zasługą dwóch czynników. Otóż
powstałą około 440 roku przed naszą erą antyczną świątynię w VI wieku naszej ery zamieniono w kościół. Drugim powodem zachowania budowli w świetnym stanie może być fakt, iż wybudowana została ona na glinianym podłożu, dobrze amortyzującym wstrząsy związane z trzęsieniami ziemi, które nawiedzały dawne Akragas. Budowla ma długość około 42 metrów i szerokość około 20 metrów. Ciekawostka. W 2011 roku w Dolinie Świątyń stanęło 17 kolosów jednego z najbardziej uznanych współczesnych artystów, Polaka Igora Mitoraja. Do dziś na stałe pozostała tu monumentalna rzeźba z brązu Ikar naprzeciwko świątyni Concordia. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare. Sono l'Italia. Palermo, stolica Sycylii. Miasto zostało założone przez Fenicjan w 734 roku przed narodzeniem Chrystusa. W Palermo znajduje się największy budynek opery we Włoszech i jeden z największych tego typu budynków w Europie. To gmach Teatro Massimo. Teatr słynie ze swojej dobrej akustyki. Na widowni zasiadać może 1381 osób. W Palermo na placu Quattro Canti w każdym z jego narożników jest kamienica, na której frontonach zamieszczono alegorie pór roku, figury królów sycylijskich i świętych kobiet. Całość robi naprawdę duże wrażenie. Patronką Palermo jest święta Rosalia, zwana jako Rosalia Sycylijska. Każdego roku na cześć świętej organizowana jest procesja upamiętniająca cud z 1964 roku, gdzie podczas zarazy w Palermo ukazała się kobiecie, której zdradziła lokalizację swoich relikwii. Po zorganizowaniu procesji zaraza zakończyła się. Legenda głosi, że jak powstała fontanna wstydu, tak zwana fontanna Pretoria w Palermo, to dominikanki z pobliskiego klasztoru świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, oburzone widokiem nagich postaci, aby uchronić ludzi przed golizną, postanowiły zniszczyć figury mężczyzn. I tak pewnej nocy pod osłoną ciemności ruszyły do ataku. Będąc jednak świątobliwymi osobami, wstydziły się dotykać genitaliów, więc zniszczyły rzeźbą nosy. Postacie w fontannie to m.in. przedstawiciele olimpijskiego panteonu bóstw. Jest Dionizjos z kiścią winogron, Herakles, Artemida, Apollo, Hermes, nimfa Pomona, córki Zeusa i inne bóstwa. W Palermo jest blisko 100 zabytkowych kościołów. Katedra Santo Mario w Monreale w prowincji Palermo naszym zdaniem to jeden z najpiękniejszych średniowiecznych kościołów. Budynek był wielokrotnie przebudowywany. To arabsko-normańskie dziedzictwo kulturowe. Złote mozaiki wewnątrz świątyni to spuścizna po Bizancjum. 130 mozaik pokrywa ponad 6000 m2 powierzchni. Przedstawiają one sceny Starego i Nowego Testamentu. Duże wrażenie robi ikona Chrystusa umieszczona w apsydzie, będącej częścią prezbiterium. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
Wyspy Liparyjskie, zwane też Eolskie, to grupa 7 wysp pochodzenia wulkanicznego na Morzu Tyreńskim, na północ od Sycylii. Według mitologii były one siedzibą Boga Wiatru. Obecnie mieszkają tam Sycylijczycy, którzy utrzymują się z turystyki i rybołówstwa. Na wyspy dotarliśmy drogą wodną. Eolie to piękne zielone wyspy, na których człowiek jest gościem natury. Tutejsza przyroda cieszy oko i kusi zapachami. Charakterystyczne dla wyspy są pozostałości po kraterach wulkanicznych oraz jaskinie i zatoczki z gorącymi źródłami. Największa z wysp to wyspa Lipar, która ma długą i burzliwą historię, ponieważ często była ofiarą napaści piratów, a z wyspą Vulcano związane jest wiele wierzeń. Starożytni Grecy uważali, że na wyspie mieszkał król wiatrów Eol, stąd nazwa wysp Eolskie. Na Stromboli znajduje się wciąż aktywny wulkan. Nocą można obserwować jego erupcję. A czego warto posmakować na wyspach? Oczywiście sałatek z owocami morza, lodów o smaku pistacjowym, które są uprawiane na wyspach. Główną uprawą wysp są kapary. Dodawane są do wielu potraw i ponoć ci, którzy je jedzą, nie będą cierpieć na bóle wątroby. A ponadto podobno działają jak afrodyzjak. Reżyseria Anna. Zdjęcia Zbysław. Materiał filmowy Anna. Narracja Anna. Czytał Zbysław. Montaż Zbysław. W filmie wystąpili Anna, Zbysław, Małgosia i Kazik. Muzyka. Jak podsumować pobyt na Sycylii? Naszym zdaniem to ekscytująca i urokliwa wyspa z budzącą respekt etną. Istny kulturowy tygiel spektakularnych widoków oraz smaków kuchni zakrapianej oliwą i winem.
Dziękujemy za uwagę. Wanna i Zmysław.